Tu. Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do porównania Forda Fiesty ST z Hyundaiem i20N. Czyli obecnie chyba dwa najlepsze małe hot hatche na rynku. Fiestę ST nie trzeba nikomu przedstawiać, jest to już trzecia generacja, która nosi przydomek ST, a i poprzednie generacje również występowały w sportowych odmianach jak XR2 czy RS1800. Hyundai i20N to natomiast świeżak. Koreańczycy z buciorami wchodzą na salony w segment małych hot hatchy i jak wiecie z mojego testu i20N, robią to w genialnym stylu. Zresztą ich pierwszy produkt z literką N, czyli i30N, również z miejsca stał się jednym z lepszych, jak nie najlepszych, współczesnych przednionapędowych hot hatchy. Pora więc na pojedynek Fiesty ST z i20N. Najpierw wygląd. Fiesta ST to ładny samochód, ma ładne opływowe kształty, ładne detale, jak dwie końcówki wdechów, niezłe felgi, lekka lotka na dole, delikatny spoiler i piękny czerwony lakier. No nie ma się tutaj do czego przyczepić. Wygląda sportowo, nieco zadziornie, ale nie jakoś oszałamiająco. Na drugim biegunie jest Hyundai i20N, który ocieka wręcz swoją agresywnością i zadziornością. Już zwykłe i20N jest ciosane mieczem, ale tutaj dostaliśmy dodatkowo wielki spoiler, dziwną końcówkę wydechu, swoją drogą brzydką, dyfuzor, lotki, centralne światło na dyfuzorze, progi, no dzieje się tutaj mnóstwo. Przy i20N Fiesta wygląda jak taka grzeczna, dobrze ubrana, wysportowana dziewczyna, a NK to taka wytatuowana dziewczyna w mini z odsłoniętym brzuchem i dużym dekoltem. Obie przyciągają wzrok, ale każda pewnie ma inną grupę docelową. I tutaj jest podobnie, dlatego też moim zdaniem jest remis, bo przecież wygląd to kwestia gustu. Przejdźmy zatem do praktyczności. I w sumie na wstępie pokażę wymiary, bo to też da nam obraz na praktyczność. Fiesta ma 4068 mm długości, 1469 mm wysokości oraz 1783 mm szerokości mierzone bez lusterek. Rozstaw osi to 2493 mm. Hyundai ma 4075 mm długości, 1440 mm wysokości oraz 1775 mm szerokości. Rozstaw osi to 2580 mm. Czyli Fiesta jest delikatnie krótsza, szersza, wyższa i ma też znacznie mniejszy rozstaw osi. Ale z grubsza wymiary są bardzo zbliżone i to mimo iż Fiesta wydaje się dużo węższa niż i20N. Ale to jest kwestia właśnie wyglądu i projektu. Pora więc na bagażniki. Fiesta ma kufer o pojemności 311 litrów, natomiast Hyundai ma 352 litry. I faktycznie, jak położymy podłogę w i20N, czy tam nawet ją wyjmiemy, to kufer wydaje się większy. Co ciekawe, w kabinie też jest więcej miejsca w i20N. I to zarówno na nogi, jak i na głowę mam więcej przestrzeni. A przypomnę, mam 186 cm wzrostu. W obu autach się mieszczę, ale w Fieście wyczuwalnie mam kilka centymetrów mniej miejsca, zarówno na nogi, jak i na głowę. Oczywiście przednie fotele w obu autach ustawiłem pod siebie. I z przodu lepsze fotele ma zdecydowanie Fiesta. Są głębsze i lepiej trzymają w zakrętach. Co więcej, zobaczcie na skórę w i20N, który ma 10 000 km przebiegu i skóra już jest poprzecierana. A to nie jest samochód testowy, tylko prywatna sztuka użytkowana zwyczajnie. Przewagą i20N to to, że fotel jest minimalnie niżej osadzony, więc jak ktoś jest wysoki, to tam ma delikatnie lepszą pozycję. Czyli w kwestii praktyczności wygrywa i20N. Fiesta natomiast ma lepsze fotele. Skoro już jesteśmy w środku, to rzućmy okiem na deski rozdzielcze. Tutaj ponownie, jak i z zewnątrz, widać zupełnie inne style. Fiesta wydaje się nawet lekko archaiczna w porównaniu do i20N, ale też jest bardziej klasyczna, tym samym wnętrze jest nieco prostsze. Chyba prostsze. Chociaż nie podoba mi się ten sposób montażu ekranu. Brzydko to wygląda, jak on tak wystaje osobno nad deską. Cyfrowe zegary też do najpiękniejszych nie należą. Kiedyś były klasyczne i były ładniejsze. Swoją drogą, zobaczcie jak wolno zmieniają się motywy w Fieście, a jak szybko w i20N. No jest różnica ogromna. Jednak pod względem technologicznym Hyundai jest znacznie przed Fordem. Ekrany mają ładniejsze grafiki, działają szybciej i mają masę personalizacji. Szkoda tylko, że materiały są delikatnie gorsze niż w Fordzie. Zresztą, przetarty fotel już pokazywałem, a to o czymś świadczy.
Jak słyszeliście, Fiesta nieco mocniej skrzypi, ale tylko podczas macania. Podczas jazdy jest cisza i w jednym i w drugim aucie. Miło za to, że jeden i drugi łobuz ma fizyczne przyciski do klimy oraz do audio. Tak ma być. Dobra, schowki raczej pewnie mało kogo interesują, więc pokażę je teraz jak najszybciej potrafię. Najwyżej zwolnicie sobie film w odtwarzaczu YouTube'a. Bo teraz pora na to, co dygryski lubią najbardziej. Silniki. Fiesta ma pod maską 1.5 turbo o mocy 200 koni, natomiast i20 ma 1.6 turbo o mocy 204 koni. Różnica jest jednak w cylindrach, bo Ford ma ich 3, a Hyundai 4. Ford ma 300 Nm, a i20N 275, ale oba mają funkcję overboost i Ford w overboostie może mieć chyba 320 Nm, a i20N 305. Mówię chyba w Fordzie, bo w polskim cenniku tego w ogóle nie ma, ale na przykład w niemieckim cenniku już jest podana wartość z overboostem. I ten moment obrotowy jest nieco inaczej rozłożony, bo w Fieście jest od 1600, a w i20 od 1750 obrotów. Overboost natomiast jest od 2000 obrotów i to czuć. Czuć, bo Fiesta znacznie szybciej wstaje, to znaczy szybciej budzi się turbo i ma zdecydowanie lepszy dół obrotów. Znowu potem jest nieźle i brakuje nieco góry. W i20 jest odwrotnie. Dół jest dużo słabszy, środkowy zakręt jest bardzo porównywalny jak w Fieście, a znowu jest góra. Tutaj jakby charakterystyka jest bardziej liniowa. Naprawdę, charakterystyki pracy tych silników są zupełnie inne. I oczywiście brzmią inaczej. I nawet nie chodzi mi o brak jednego cylindra w Fieście, tylko o bardzo głośne turbo i zawór upustowy. Swoją drogą, ta trzycylindrówka to jedna z najlepszych na rynku. Jest genialnie wyważona i mało kto w ogóle poczuje, że są to tylko 3 cylindry. Brawo Ford. To pora na osiągi. Fiesta ST katalogowo robi setkę w 6,5 sekundy, a Hyundai w 6,2 sekundy. Różnica więc znaczna. Pora to sprawdzić. Mój wynik w Fieście ST to 6,5 sekundy i dokładnie tyle samo zrobiłem w i20N. Ale czułem, że w i20N dałoby się nieco jeszcze poprawić. Pewnie jakąś 1/10, no może 0,2 sekundy. No ale tak czy inaczej, auta idą tak samo i co lepsze, przy wyższych prędkościach też oba samochody robią przyspieszenie w około 20 sekund od 100 do 200. Przy bezpośredniej walce, czyli starcie z rolki, zazwyczaj jest tak, że Fiesta delikatnie wyskakuje do przodu z racji na nieco inaczej zestopniowaną skrzynię biegów, a potem i20N goni i zazwyczaj się zrównuje z Fiestą. Naprawdę, jadą jak równy z równym. Podoba mi się to. Aha, i zarówno Fiesta, jak i i20N mają procedury startu. Z tym, że Fiesta rusza po prostu z około 2900-3000 obrotów, a w i20N możemy startować od 3000 do aż 5000 obrotów. Ustawia się to w komputerze pokładowym. Z tym, że z moich testów wynika, że wszystko powyżej tak 3500 obrotów, no to jest strata na napędzie, opony mielą w miejscu i tyle. Aha, i jednym i drugim autem ruszałem też bez procedury startu i czasy były niemal takie same jak z procedurą, tylko trzeba było się bardziej namęczyć. Dobra zabawa. Nie wiem, czy też słyszeliście podczas pomiarów, ale oba auta brzmią naprawdę rasowo. Oba też niestety są wspomagane dźwiękiem w kabinie, gdzie na szczęście w i20N da się to skonfigurować i da się zrobić taki tryb, żeby tego wspomagania dźwiękiem albo było minimalne. Fiesta aż takich bajerów nie ma. To znaczy, w trybie sport jest delikatnie podbijany, a w wyścigowym mocno. Mimo wszystko, na zewnątrz oba samochody brzmią rasowo. Posłuchajcie sami.
Jak słyszeliście, Fiesta częściej strzela i tak pryka, natomiast i20N ma bardziej rasową barwę. Oba mają bardzo fajną odcinkę i nie mają limiterów obrotów na postoju. Miło. Zarówno i20, jak i Fiesta mają aktywne wydechy z widocznymi klapkami w środku w jednej z rurek. Swoją drogą, i20N ma naprawdę okropny wzór tej rury. Ale pomijając to brzmienie niezłe i to mi się podoba, że te auta nie zostały jeszcze wykastrowane przez producentów. Jak ja miałbym wybierać lepszy dźwięk, to wybieram Hyundai'a. Na żywo brzmi znacznie lepiej i to nawet podczas spokojnej jazdy czy manewrowania po parkingu. No właśnie, jazda. Oba auta w opcji posiadają mechaniczną szperę i ja takie właśnie wersje miałem. Zresztą, kupowanie tych zabawek bez szpery trochę mija się z celem, bo dopiero ze szperą jest pełna przyjemność z jazdy mocnym przednionapędowym autem. Szpery działają podobnie, chociaż ja miałem wrażenie, że Fiesta nieco mocniej wciska w zakręt, ale to też może być kwestia większego momentu i to dostępnego niżej. Dodatkowo układ kierowniczy w Fieście ma krótsze przełożenie, a sam pedał gazu jest dużo agresywniej ustawiony, więc wystarczy lekkie muśnięcie i auto od razu rwie się do przodu. Nieźle. Znowu krótszy rozstaw osi w Fieście powoduje, że mimo, że ma delikatnie mniej sztywne zawieszenie, to mocniej podskakuje na poprzecznych nierównościach. No ale też przez ten krótszy rozstaw osi jest bardziej zwinna. Pod względem prowadzenia mi Fiesta minimalnie lepiej przypasowała, ale i20N jest naprawdę tuż za nią. I i20N możemy świetnie dopasować pod siebie, magiczne przyciski N na kierownicy potrafią zmienić auto diametralnie, a my mamy masę ustawień. Jest nawet rough matching, czyli coś, co w Fieście musimy robić sami. Skrzynie biegów w obu autach są super precyzyjne i biegi zmienia się z ogromną przyjemnością. W obu autach też jest flat shift, czyli spokojnie możemy bić biegi bez puszczania nogi z gazu. To lubię. Lubię też to, że i20N jest delikatnie bardziej nadsterowny, czyli po odpuszczeniu gazy potrafi mocniej zarzucić tyłkiem. Fiesta też to ma, ale moim zdaniem nieco mniej niż w i20N. Aha, i Fiesta waży 1280, a i20N 1190 kg, więc różnica znaczna. Chociaż jak widzieliście, w osiągach to te są bardzo zbliżone. A to oznacza, że albo auta ważą jednak podobnie, albo któreś z tych aut nie trzyma swoich parametrów. Ale które auto jest szybsze na torze? Tego wam niestety nie powiem, trzeba by je porządnie przekotować, żeby to sprawdzić. No i założyć te same opony, bo tutaj w jednej były Pirelki, a w drugiej Micheliny. A to robi dużą różnicę, bo Michelin jest moim zdaniem bardziej miękką mieszanką i to też minimalnie czuć na zakrętach. I to też widać było przy ruszaniu i efekcie wheel hop, czyli skaczących kołach. Mówię dokładnie o tym. Jak widzicie, i jedno i drugie auto ma ten sam problem, z tym, że w Fieście jest on jednak nieco mniejszy. W i20N naprawdę trzeba było mocno dogrzać opony, żeby nie było tego efektu. Mała różnica jest też w spalaniu, to znaczy mała w mieście, bo te auta palą tyle, ile chcemy. Jak jeździmy w miarę normalnie, to oba auta w mieście będą spalały około 8 litrów. W trasie jednak, moim zdaniem, i20N pali około pół litra mniej niż Fiesta ST, która przy 120 zużywała niecałe 7 litrów, a przy 140 ponad 8. W i20N przy 120 da się zejść do 6,5 litra. Tak czy inaczej, oba auta są dość ekonomiczne jak na ten poziom osiągów i frajdy z jazdy. Bak paliwa w Fieście ma 45, a w Hyundaiu 40 litrów. Pora na cenniki. I tutaj od razu dodam, że prawdopodobnie Fiesta ST nie da się kupić, to znaczy nie da się skonfigurować, są tylko stany magazynowe. Nie wiem, ile taka kolej rzeczy będzie się utrzymywała. Zresztą z i20N też jest problem i czasy oczekiwania to ponad rok, a słyszałem, że czasem i dłużej. Ale powiedzmy, że pomijamy to. Cennik Fiesta ST zaczyna się od 116 400 zł, a i20N startuje od 122 900 zł. Chociaż tak naprawdę ceny to kolejno 120,5 tysiąca zł oraz 131 900 zł. Bo do Fiesty trzeba dokupić pakiet Performance, czyli szpera i procedurę startu, a w Hyundaiu trzeba brać też wersję Performance, w której też m.in. dostajemy szperę. Czyli tutaj wychodzi na to, że Fiesta jest o jakieś 10 000 zł tańsza, chociaż różnica jest nieco mniejsza, bo Hyundai ma lepsze wyposażenie. No ale w podstawie wygrywa Fiesta. Szkoda tylko, że w tym momencie nie da się jej kupić. Czas na podsumowanie. Fiesta ST i Hyundai i20N to kompletnie inne podejście do tego samego tematu. Fiesta to ładne, spokojnie wyglądające sportowe auto, które jest super skuteczne podczas jazdy. Tam po prostu wsiadasz, włączasz tryb wyścigowy czy tam sport i cieszysz się z super zabawki, jednocześnie nie rzucając się mocno w oczy. i20N pod tym względem jest przeciwieństwem. Ma masę personalizacji, wygląda bardziej zadziornie, bardziej jak zabawka i wzbudza dużo większą uwagę. Trochę z niego taki szpaner, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Taki kochany urwis.
Oba auta są bardzo szybkie, oba tak samo dobrze trzymają się w zakrętach i oba dają bardzo podobny poziom radości za kółkiem, który jest wysoki. A ta radość to jest właśnie wyznacznik klasy hot hatchy, że chce się jeździć i jeździć i jeździć i ciągle ma się uśmiech na twarzy. Wybór pomiędzy tymi autami jest super trudny, ale ja brałbym Fiestę ST. Wolę jednak jakiś taki bardziej stanowany styl, ale tak naprawdę mógłbym mieć w swoim garażu zarówno Fiestę ST, jak i i20N. A w ogóle najlepiej jakby się dało połączyć zalety obu aut i byłby hot hatch nad hot hatchami. Taki król hot hatchy, tak jak Klew jest królem dżungli, a Szczupak królem wód. Oba auta to wspaniałe małe hot hatche i którego byście nie wybrali, będziecie go kochali. I pamiętajcie, kochajmy takie małe sportowe zadziorne auta, bo te coraz szybciej odchodzą. Cześć!